Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj mroźny odcinek, temperatura w końcu spadła w okolice zera. Dzisiaj w nocy było -3, -4 stopnie. Teraz jest już troszeczkę cieplej, a ja przyjechałem dzisiaj, żeby przetestować ładowanie, a w zasadzie chciałbym zobaczyć, jak przebiega proces ładowania akumulatora od Red Odo Life PO4. Tak, nie mylicie się, chciałbym naładować właśnie ten akumulator w tak niskiej temperaturze, bo jeżeli widzieliście poprzednie odcinki, to wiecie, że to jest akumulator wyposażony w maty grzewcze, które pozwalają go ładować właśnie w takich niskich temperaturach. W skrócie system ten działa tak, że prąd z ładowarki przerzucany jest z ładowania na maty grzewcze, które ogrzewają ogniwa i dopiero kiedy one osiągną odpowiednią temperaturę, prąd jest przerzucany na ładowanie akumulatora, tak żeby nie uszkodzić ogniw podczas ładowania w niskiej temperaturze. Chciałbym zobaczyć, jak ten system będzie działał. Mam nadzieję, że uda się to nagrać. Mam ze sobą kamerę na podczerwień i chciałbym zarejestrować ten cały proces rozgrzewania akumulatora. Myślę, że już przy takiej temperaturze będziemy mogli to zobaczyć. Bo wiecie co, kamera jest dosyć czuła i myślę, że się uda. Ale najpierw muszę wyjąć akumulator stąd. W sumie mógłbym go ładować i tutaj, bo mam podłączoną końcówkę do ładowania, ale widzicie, piecyk od Webasto zakrywa go częściowo, więc widok mógłby być niedokładny. Także postawię sobie zaraz tutaj gdzieś stoliczek, przygotuję się i zaczniemy nagrywać. A w przyczepie od jakiegoś czasu świecą się światełka, chodzi lodówka, także mam nadzieję, że rozładowało to akumulator na tyle, żeby proces ładowania wystartował. Ale zimno, mówię Wam, u nas nad morzem ta temperatura odczuwalna zawsze jest o parę stopni niższa niż rzeczywista, więc teraz czuję się, jakby było co najmniej -5 stopni. No okej, moi drodzy, mam tu już wszystko na stole. Podłączymy teraz końcówkę do ładowania. Przesunę akumulator tutaj. Podłączę ładowarkę tak, żebyście widzieli diody. Podłączyłem ładowarkę do sieci. Jak widzicie, dioda mruga na zielono, czyli mamy tryb standby. Podłączamy akumulator. Dioda zmienia się na czerwoną. Akumulator się ładuje, a ja przeskakuję na tryb podczerwieni. Witajcie w trybie Predatora. Jak widzicie, ładowarka jest już ciepła. Przesunę ją troszkę na bok, tak żeby ciepło od niej nie odbijało się tutaj na akumulatorze, bo jednak troszeczkę, wiecie co, zaburza to. Może damy wiatrak w drugą stronę. Albo ja nawet, wiecie co, całą kamerę przeniosę trochę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tej strony. Takie rozgrzewanie może trochę potrwać. Mam nadzieję, że to działa, że temperatura powietrza nie jest za wysoka. Ale zobaczcie, już jakby zaczęło coś się dziać. Czekajcie, wejdę tu z paluchem. Tu u góry i tu na dole.
Coś mi się nagranie przerwało, ale już wyraźnie widać te ciepłe miejsca, jak rozgrzewają ogniwa, widać je w środku. Co ciekawe, widać, że kabelki też są ciepłe. Ale muszę Wam powiedzieć, no może delikatnie jest różnica między zimnym stołem a kablami, ale w dotyku nie czuć ich temperatury, nie czuć ciepła. Zresztą zobaczcie, tam gdzie je dotykałem, są teraz naprawdę rozgrzane. Zdjąłem ładowarkę na dół. Jak widzicie, ona się dosyć różni od tła. Jej ciepło. Nie chciałem, żeby odbijało się od obudowy akumulatora. Bo nawet jak ja tutaj sobie chodziłem wcześniej, to moje ciepło było widać odbite właśnie na obudowie. Spójrzmy teraz na akumulator do boku, jak to tak wygląda w środku. Punkty ciepła. Tutaj z tej strony najwyraźniej zamontowana jest elektronika. Jak wygląda druga strona? Tu też jakieś podłączenia, plamki ciepła. Zobaczmy teraz, jak wygląda druga strona akumulatora. Wcześniej patrzyliśmy, powiedzmy, na jego plecki, ale widać tutaj na dole, że zobaczcie, stolik pod akumulatorem nagrzał się. Coś tam w środku widać. O, widzicie, powinienem chyba przekręcać akumulator przez rękawiczki, bo te ślady to wydają się ślady chyba mojej dłoni na obudowie. No a jak kamerka jest bardzo czuła i wychwytuje wszystkie zmiany temperatury. Dobra. A ja myślałem, że to jakaś elektronika. Obrócę go przez bluzę na tą stronę bez śladów moich palców i obserwujmy dalej. O, widzicie? Tu nawet widać teraz moje ciepło, jak odbija się na obudowie. Dobra, stanę obok, żeby nie przeszkadzać. I hej, witajcie z powrotem. Niestety musiałem przerwać nagranie ze względu na pogodę. Zaczął padać śnieg z deszczem i wygonił mnie po prostu stąd. A dzisiaj, kiedy tu przyjechałem, jest już plus 10 stopni, więc nie mam jak powtórzyć tego nagrania, ale widzieliście, że maty grzewcze w akumulatorze Redodo zadziałały, akumulator rozgrzewał się, także nie ma problemu z ładowaniem go nawet w minusowej
temperaturze. Jeżeli chcecie zobaczyć pełny cykl nagrzewania i ładowania akumulatora, to mogę nagrać ten film jeszcze raz, ale niestety w późniejszym terminie, bo jak widzicie na razie zimy u nas nie ma i musimy poczekać, aż temperatura spadnie poniżej zera i ta temperatura utrzyma się dłużej niż jeden dzień. Ale jednocześnie możemy zobaczyć, jak duży skok wykonał się w technologii akumulatorów LiFe PO4, gdzie jeszcze do niedawna nie można było ich ładować właśnie w takich niskich temperaturach. Niedawno widzieliście akumulator, który ma zabezpieczenie przed ładowaniem w niskiej temperaturze. A tym razem mogliśmy zaobserwować w podczerwieni, jak wygląda, jak działa akumulator z matami grzewczymi. Na szczęście, tak jak mówiłem, technika idzie cały czas do przodu i dzięki temu możemy cieszyć się takimi fajnymi sprzęcikami jak ten grzany, podgrzewany akumulator, przez co nie musimy już rozpinać paneli fotowoltaicznych czy systemów ładowania na zimę. To jest, słuchajcie, też bardzo duże udogodnienie dla wszystkich, którzy lubią offroadowe wyprawy zimowe samochodami. Nie trzeba już rozgrzewać wcześniej wnętrza samochodu czy busa do wyższej temperatury, żeby naładować akumulator, tylko po prostu odpalić silnik i jechać, a ładowarka podłączona przez przetwornicę napięcia lub specjalnie dedykowana ładowarka DC-DC do tych akumulatorów, którą możemy podłączyć bezpośrednio do instalacji 12V samochodu, naładuje nam bez problemu akumulator podczas przejazdu, podczas jazdy, podczas po prostu przemieszczania się z miejsca na miejsce. Swoją drogą jestem ciekawy, jaki będzie następny etap rozwoju tej technologii akumulatorowej. Zobaczcie, mamy tutaj ogromny skok od akumulatorów kwasowo-ołowiowych, mokrych żeli AGM-ów do akumulatorów technologii LiFe PO4, które na początku były dosyć problematyczne, no właśnie przez te niskie temperatury. Wsadzono w nie moduły Bluetooth, wsadzono zabezpieczenia przed ładowaniem w niskich temperaturach. Teraz mamy maty grzewcze. No jestem ciekawy, jak daleko to pójdzie i jakie będą następne generacje tych akumulatorów. W którą stronę producenci tych akumulatorów pójdą, żeby zaskoczyć nas znowu czymś nowym. Może to będzie większa pojemność przy mniejszym gabarycie, jeszcze niższej wadze. No ciekawy jestem. Napiszcie w komentarzu, co Wy myślicie o rozwoju baterii właśnie takich karawaningowych. No i nie tylko karawaningowych, bo pamiętajmy, że te baterie nadają się też do budowania systemów zabezpieczających nasze domy przed awarią prądu, do instalacji off-grid. No i oczywiście możemy używać ich do zasilania jakiegoś typu mniejszych pojazdów elektrycznych bądź łodzi. A w przypadku łodzi wędkarskich czy pontonów wędkarskich, do których możemy zamontować silniki elektryczne, tak samo jak w karawaningu, ważna jest ich waga, żeby po prostu na pokład nie zabierać zbyt ciężkiego akumulatora. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną gamę akumulatorów Red Odo, zapraszam Was na ich stronę. Jej adres wyświetli się gdzieś tutaj. I oczywiście ten adres w formie linku znajdziecie też w opisie pod filmem, w opisie filmu. A jeżeli postanowicie dokonać zakupu na ich stronie, to pamiętajcie o kodzie rabatowym, który się tutaj wyświetli, który również znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!